Jesteś zmuszony do użycia broni palnej i musisz cały czas być świadom tego, co się znajduje w twoim otoczeniu. Dlaczego większość ludzi wykonuje to źle na treningach i jak wykonać to poprawnie, tego się już dowiesz w dzisiejszym odcinku. Wiedza rodzi czujność, odwaga ucisza strach. Zaczynajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Chris z firmy Pretorial Tactical Solutions. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie zasubskrybuj kanał, jest to dla nas ogromna motywacja do dalszej pracy, bo robimy to wszystko z myślą o Was, żeby Wam przekazywać tą wiedzę. Dzisiaj pomówimy sobie o bardzo ważnym aspekcie, a mianowicie o kontroli otoczenia po użyciu broni palnej. Jest to jeden z elementów tak zwanego Post-Shooting Protocol, czyli protokołu po użyciu broni. Post-Shooting Protocol to zbiór czynności, które wykonujemy bezpośrednio po postrzeleniu napastnika. I tutaj w zależności od formacji bądź też potrzeb indywidualnych, ten zbiór czynności może się od siebie różnić. U mnie w pracy protokół ten wyglądał następująco. Wychodzimy teraz od sytuacji typowo statycznej. Doszło do postrzelenia napastnika, sprawdzamy jak napastnik pada na ziemię, wykonujemy oddech, który ma kontrolować nasz stres. Sprawdzamy otoczenie, czyli robimy kontrolę otoczenia. Potem sprawdzamy siebie, czy my nie zostaliśmy poszkodowani, bądź nasz kolega nas sprawdza. Oddajemy komunikat po radiu, że doszło do użycia broni palnej i potem wykonujemy dalsze czynności w zależności od danej sytuacji. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jakie czynności wykonać bezpośrednio po użyciu broni palnej do momentu kontroli otoczenia. Przy czym bardzo duży nacisk położymy dzisiaj na kontrolę otoczenia, ponieważ bardzo często zdarza mi się zauważyć, że osoby, które chcą wykonać to ćwiczenie na strzelnicy, wykonują tą kontrolę otoczenia niepoprawnie. Dobrze, przejdźmy teraz do omówienia najczęstszych błędów, jakie ja dostrzegam podczas wykonywania tych czynności. Przejdziemy sobie teraz na tył. Załaduję sobie teraz do broni magazynek z 2 nabojami. Powiedzmy, że mamy jakąś sekwencję ćwiczeniową, strzelamy sobie do tarczy i to, co ja widzę, co najczęściej się zdarza, jest strzelcy wykonują tą sekwencję, nie mają już amunicji w broni, wracają pistoletem na przykład do skompresowanej postawy gotowości i teraz wykonują kontrolę otoczenia. I co tutaj jest błędne? My w sytuacji zagrożenia życia, jeżeli używamy broni, to chcemy jak najszybciej, jeżeli nam się skończyła amunicja w pistolecie, znowu być gotowi do oddania kolejnego strzału. Ponieważ nie wiemy, czy ten napastnik za chwilę jeszcze może nas będzie chciał zaatakować i też nie wiemy, czy w otoczeniu nie ma jeszcze innych zagrożeń. Więc największy błąd jest taki, że strzelcy wykonują kontrolę otoczenia z rozładowaną bronią. Drugi błąd, jaki widzę bardzo często i to jest chyba największy błąd i zdarza się on przez największą liczbę strzelców, to następująca rzecz, że strzelcy wykonują sekwencję ćwiczeń i wracają na przykład pistoletem do skompresowanej postawy gotowości, może to też być inna postawa gotowości, ja teraz przyjmuję tą skompresowaną i wykonują kontrolę otoczenia w następujący sposób. Tak? Tak wygląda ich kontrola otoczenia. I na czym polega tutaj największy błąd? Kontrola otoczenia jest w ten sposób wykonywana nieświadomie. Jest to bardziej, nazwałbym, teatrzyk, tak? W kontroli otoczenia chodzi o to, aby świadomie sprawdzać otoczenie, to jest pierwsze, a druga sprawa jest taka, chodzi też o to, aby przerwać tunelowe widzenie, ale o tym sobie pomówimy za chwilkę. Pokażę Wam teraz wszystkie czynności, jakie wykonać od momentu użycia broni do momentu kontroli otoczenia. To, co Wam teraz pokażę, to jest sytuacja statyczna. Pamiętajcie jedno, że w takiej realnej sytuacji zagrożenia życia to wszystko będzie też wyglądało inaczej. I wskazanym byłoby zdecydowanie zmiana naszej pozycji i wykonywanie tych dalszych czynności po kontroli otoczenia, tak? My tylko dochodzimy teraz do kontroli otoczenia i jest to sytuacja typowo statyczna, aby ją sobie przetrenować, tak? Czyli doszło do użycia broni. Następna rzecz, jaką robimy, kiedy teraz postrzeliliśmy napastnika. Śledzimy napastnika, jak pada na ziemię. Przez to, że jesteśmy cali w stresie,
przyspieszy nam się oddech, mamy tunelowe widzenie, to prawdopodobnie i tak nie będziemy obserwować napastnika przez przyrządy celownicze pistoletu. Ważne jest teraz to, abyśmy postarali się opanować nasz stres poprzez kontrolę oddechu, czyli bierzemy kilka głębokich wdechów i wydechów. Zbieramy sobie teraz te myśli i sprawdzamy, co się dzieje z napastnikiem, tak? Jeżeli są złe warunki oświetleniowe, albo te dystanse są większe, tak? To może być też tak, że my w ogóle tego napastnika nie trafiliśmy. Mógł on się schować za jakąś przeszkodą. Tak samo napastnik może jeszcze wstać, tak? Może próbować nas dalej zaatakować. To są wszystko takie sytuacje, które teraz powinniśmy mieć na uwadze, ale jeżeli i teraz wychodzimy z założenia, że trafiliśmy napastnika, napastnik się już nie rusza, tak? I teraz odrywamy nasz wzrok od napastnika, idziemy głową do góry i spoglądamy się świadomie w lewo i w prawo, tak? Ważne jest to, abyśmy te czynności wykonywali pomału. Chodzi o to głównie, aby teraz przerwać tunelowe widzenie, po pierwsze, a po drugie, żeby sprawdzić nasze przedpole, czy nie ma jeszcze innych zagrożeń. Jeżeli wykonaliśmy te czynności, to wracamy pistoletem do postawy gotowości, ściągamy palec z języka spustowego. Ja teraz tutaj przyjąłem skompresowaną postawę gotowości i sprawdzamy tył, czyli robimy pełną kontrolę otoczenia o 360 stopni. Spoglądam się świadomie pomału raz w tył, w lewo i w prawo. Jeżeli wykonałem te czynności, to chowam pistolet do kabury. I pamiętajcie jedno, to jest statyczna sytuacja, to nigdy tak nie będzie wyglądało, wszystko będzie dynamiczne i po tej kontroli otoczenia jest jeszcze szereg innych czynności z tego post-shooting protocol, które się powinno wykonać. I teraz jak można sobie to fajnie przećwiczyć, aby świadomie kontrolować otoczenie? Jeżeli macie kolegę na strzelnicy, to poproście go, aby on za wami szedł wzdłuż osi i pokazywał różne liczby, tak? I wy, na przykład, spoglądając się w tył, musicie wtedy zauważyć to, co wasz kolega pokazuje i właśnie na tym polega świadoma kontrola otoczenia. Dobra, weźmy teraz tą sytuację dynamiczną. Pamiętajcie, tak jak wam mówiłem, tych możliwości jest nieskończenie wiele, tak? Tak więc, że to, co ja wam teraz pokażę, to nie jest złoty środek. Tego się nie trzymajcie, ale taka możliwość może być. Mamy teraz przykładowo do czynienia z jednym napastnikiem, ja jestem z kolegą. Timer będzie oznaczał dla mnie sygnał, że ja jestem zmuszony do użycia broni palnej. Zaczynamy? Pierwsze co robię, to zmieniam pozycję. Postrzeliłem napastnika. Patrzę jak pada na ziemię. Kontrola oddechu. Chcę opanować swój stres. Zbieram swoje myśli, odrywam wzrok od celu, sprawdzam przedpole. Pomału, świadomie, idę pistoletem do postawy gotowości, sprawdzam tył. Teraz kolega może mnie sprawdzić, czy nie jestem zraniony gdzieś powierzchownie, w witalnych obszarach, tam gdzie jest największy przebieg naczyń krwionośnych, czyli na przykład szyja, mogę to też zrobić sam, jeżeli w najgorszym wypadku jestem sam. Sprawdzam tu nie ma krwi, tu też nie ma krwi. Cały czas staram się obserwować napastnika, jak się zachowuje. Ok, jest dobrze. Następna rzecz, jaką robię, to zmieniam magazynek, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli bym na przykład zużył większą ilość amunicji, robię taktyczną wymianę magazynka. Sprawdzam broń, czy jest nadal gotowa do strzału. Wracam pistoletem do celu i podchodzimy do napastnika teraz, tak? Bo chcemy udzielić na przykład pierwszej pomocy przedmedycznej. Ja cały czas trzymam napastnika na celowniku, żeby też się upewnić, że on już dla nas nie stwarza żadnego zagrożenia. W tym samym momencie, jeżeli obok jest kolega lub jakieś inne postronne osoby, to wzywamy te osoby, mówimy, żeby zadzwonić na karetkę pogotowia, wezwać policję, na przykład kolega teraz, który obok jest, który ma na przykład przy sobie iFaka czy apteczkę, podchodzi do poszkodowanego i zaczyna mu udzielić pierwszej pomocy. I tak czysto teoretycznie może wyglądać taka dynamiczna sytuacja z całym tym protokołem czynności po użyciu broni palnej, czyli post-shooting protocol. W tym filmie dowiedziałeś się, gdzie popełnia się największe błędy podczas kontroli otoczenia i jak wykonać je należycie. Jak sam widzisz, użycie broni to jedno,
ale potem następuje szereg skomplikowanych czynności, które mają zapewnić bezpieczeństwo Tobie, jak i Twojemu otoczeniu. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej o Post-Shooting Protocol, koniecznie zostaw na dole komentarz. Dziękuję Ci za oglądanie i do następnego.